Siemanko, z tej strony Emdziak, a dzisiaj witam was w Pseudo-Devlog. Postaram się wam dzisiaj opowiedzieć całą historię Whispering Death i dlaczego tak naprawdę moja gra, mój oryginalny horror, w który możecie już teraz zagrać w pełne wydanie prologu na Steamie, zajął tak dużo czasu i jego oryginalna data premiery, czyli marzec 24 roku, skończył się na listopadzie 2025. Whispering Death było oryginalnie pomysłem na mapkę minecraftową jeszcze w 2018 roku. W innym filmie przybliżałem wam już historię WD od tej strony, więc w tym postaram się to streścić, a po szczegóły zapraszam do tego filmu. Pamiętam, że zawsze chciałem stworzyć mapkę dla jakiegoś większego youtubera, typu, nie wiem, RoxMB weźmy sobie na przykład. Nie umiałem wtedy programować, więc drugą opcją do opowiedzenia swojej własnej historii była mapka właśnie. WD było wtedy czymś mega prostym. Jak na możliwości Minecraft przystało, mogłem ograniczyć się jedynie do stojaka na zbroję, który będzie pojawiał się i znikał, obserwując gracza. Mapka z założenia była raczej symulatorem chodzenia z fabułą i nawet kilkoma zakończeniami. Miał być system znajdziek, który doprowadziłby do dobrego zakończenia. Mapka przepadła i nigdy nie doczekała się publikacji, a poza kilkoma trailerami pomysł pozostał w mojej głowie, że gdzieś kiedyś jeszcze go wykorzystam. Absolutnie nigdy nie kryłem, że jestem początkującym programistą. Nawet dziś nie czuję się na siłach, by uznać się za programistę. Mam swoje doświadczenie, które nabyłem przez ostatnie lata, ale wiadomo jak to jest z początkami. Whispering Death było oryginalnie programowane przeze mnie tylko i wyłącznie. Nie mogłem znaleźć żadnej osoby ani kompetentnej, ani chętnej nawet pomóc, więc postanowiłem sam nauczyć się programować w locie. Vibe coding or something like that. Poświęcałem sporo swojego wolnego czasu na naukę, programowanie, szukanie dobrych poradników i wdrażanie mechanik do gry. Widzieliście kiedyś kilka tych samych map na różnym etapie rozwoju? No, ja aktualnie wam je przedstawię, ponieważ mam do nich dostęp. Troszkę ironiczną ciekawostką może być to, że oryginalne rozłożenie pomieszczeń zostało zaprojektowane w Minecraft właśnie. Nie znając się na programach do modelowania takich jak Blender w tamtym czasie, postanowiłem, że zwizualizuję sobie rozłożenie pomieszczeń korzystając z tego co mam, czyli Minecrafta. Później całość została przeniesiona na plan i w końcu otrzymałem pierwsze surowe ściany mieszkania, które zacząłem sobie powoli meblować, dając modelarzom jakieś pojęcie o wizji na to, jak chcę, by wyglądały konkretne pokoje. A zanim powiem wam o drugiej ciekawostce, to pamiętajcie zostawić łapeczkę w górę i subika, jeżeli jesteście nowi, zagrać w Whispering Death na Steamie oraz zostawić gwiazdeczkę na urządzeniach mobilnych. To naprawdę pomaga. A kolejna ciekawostka jest taka, że oryginalnie dom nie miał być domem. Zgodnie z motywem z mapki Minecraft miało być to mieszkanie w bloku, więc piwnica jeszcze wtedy nie wchodziła w grę. W miejscu zejścia do piwnicy znajdował się zwykły składzik na przetwory. Modele powstawały, koncepcja z mieszkania zmieniła się na dom i wtedy wymyśliłem piwnicę, więc znów została rozplanowana mapa pomieszczeń, a po otrzymaniu dolnej części domu zacząłem znowuż rozplanowywać choć mniej więcej modele, jakie mogą znaleźć się w piwnicy. Miałem zaprogramowane kilka rzeczy, jak otwieranie drzwi na klucz, szafki, szuflady, jumpscare, a nawet system sanity. Ale zgodnie z tytułem filmu powinienem wam opowiadać w tym pseudo-devlogu, co poszło nie tak z Whispering Death. I tu zaczyna się naprawdę wielka lawina porażek. Gra miała zaprogramowane niektóre mechaniki jak otwieranie szuflad czy drzwi, ale gracz mógł utknąć w drzwiach. Nie potrafiłem w ogóle zaprojektować systemu ekwipunku, ani nie mogłem znaleźć odpowiedniego poradnika pod to. Still byłem tylko samoukiem. Nawet tak ironicznie prosta rzecz jak kucanie nie była zaprogramowana bez błędów. Im dłużej siedziałem nad projektem, tym więcej rzeczy się psuło i nie działało. Coraz częściej zastanawiałem się, co robię nie tak. Każdy powrót do tego projektu kończył się zniszczeniem kolejnej mechaniki. Przykładowo mechanika ze zbieraniem kilku zdjęć, by otworzyć tajne wgłębienie w ścianie działało, nawet miało pseudo-cutscenkę, a na pewnym etapie prac cała mechanika przestała działać, zaczęła się psuć, choć nie zmieniłem nic w kodzie. Nie chcąc się poddawać po zepsuciu projektu, postanowiłem, że potrzebuję świeżego startu, więc stworzyłem nowy, świeży projekt i przeniosłem część tych mechanik, które działały w poprzednim, do tego nowego.
Muszę przyznać, że świeży start był naprawdę przydatny. Podszedłem do projektu z większą rozwagą, pilnowałem, by nie psuć jednej mechaniki drugą i przyniosłem tylko te, które faktycznie działały. W czasie, gdy na bieżąco oczekiwałem modeli, programowałem kolejne mechaniki, nawet z perspektywą na przyszłość, nie tylko na prolog. Zrobiłem działający system randomizacji itemków, finalne siłowanie się z okienkiem w piwnicy, bynajmniej w wersji debugowej. A za największe osiągnięcie tego podejścia uznaję działający system zapisywania postępów w grze, który naprawdę wiele godzin odebrał z mojego życia. Dom zaczął przybierać na modelach, a ja powoli zaczynałem nawet ogarniać minigrę, którą dobrze znacie. Ostatecznie zacząłem zajmować się postprocessingiem, by gra nabrała klimatu, jaki sobie na nią wyobrażałem. A tu kilka screenów. Lecz wtedy wróciły stare problemy. System otwierania drzwi fizycznie miał problem, który polegał na wykryciu, z której strony drzwi jestem. W końcu ma to naprawdę wielkie znaczenie. Ponadto jeszcze na tym etapie gry chciałem, by gracz miał chociaż te 3 sloty na przedmioty, ale tak jak w poprzednim podejściu, nie potrafiłem zrobić działającego ekwipunku. Itemy znikały, nie respiły się, duplikowały, a gwoździem do trumny stał się losowy dzień, gdy chciałem kontynuować pracę nad grą i okazało się, że minigra wywala kompletnie projekt. Moja frustracja sięgnęła szczytu, gdy doszła kolejna niedziałająca rzecz do tego projektu. Był czerwiec 2024 roku. Byłem już po 2 przeniesieniach daty premiery, ponieważ gra miała wyjść najpierw w marcu, a ostatecznie miała wyjść do połowy roku 2024, co też się nie udało. Już wtedy myślałem o anulowaniu projektu, ale los chciał, żeby wyglądało to troszeczkę inaczej. Zupełnie przypadkiem poznałem Max Studio. Byli w trakcie tworzenia swojego własnego horroru Binary Escape, który spodobał mi się i zostałem wtedy poproszony o nagranie filmu na jego temat. Zgodziłem się w dobrej wierze, że każda taka gra zasługuje na spotlight. Sam chciałbym, by ktoś nagrał o mojej grze. W momencie, gdy mój świat deweloperski się sypnął, pomyślałem, czy nie spróbować uderzyć do chłopaków z Max Studio, czy nie pomogliby mi dokończyć WD. Byłem lekko mówiąc zdesperowany, bo po 2 przeniesieniach daty premiery czułem straszną presję, że zawodzę ludzi, którzy na moją grę realnie czekają. Tracę zaufanie, które dopiero próbuję budować i naprawdę nie chciałem anulować tego projektu. Omówiliśmy szczegóły i w ten sposób na początku lipca 2024 roku Galactic Foxes połączyło siły z Max Studio, by dowieść Whispering Death w jak najlepszym stanie. Naprawdę liczyłem wtedy, absolutnie liczyłem wtedy, że wszystkie moje problemy odejdą na bok i gra w końcu wyjdzie. Niestety było w tym jedno spore ryzyko, którego musiałem się podjąć. Byłem zmuszony zrezygnować z Unreal Engine, na którym już troszkę się znałem, i przenieść projekt na Unity. Miałem wtedy z tyłu głowy 2 główne problemy. Pierwszy, że gra będzie musiała być przepisana na zupełnie inny silnik i zrobiona już 3. raz od nowa, a drugi, że jeżeli nie znam silnika, to nawet po wydaniu prologu mogę zostać na lodzie, jeżeli współpraca się rozwiąże, bo nie pociągnę projektu na Unity samodzielnie dalej. Nie mając lepszego wyboru, uznałem, że mając jedyny wybór między anulowaniem projektu a podjęciem tej współpracy, to że lepiej zaryzykować. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana, tak się mówi bynajmniej. Chociaż tak jak mówiłem, ten film jest głównie o tym, co poszło nie tak z Whispering Death i uwierzcie mi, to też była jedna z gorszych decyzji. Prace ruszyły, ale oczywiście nie obeszło się bez kolejnych problemów. Max Studio, mając większe doświadczenie w tworzeniu gier i mając po swojej stronie doświadczone osoby od modeli, wytknęło całą masę problemów z nimi związanymi. Modele ważyły dużo, były w tragicznym stanie topologicznym i teksturowym. Tak naprawdę można było powiedzieć, że wszystkie te modele powinny pójść absolutnie do śmieci i powinny zostać zrobione od nowa. Tak! Po ponad roku prac nad grą dowiedziałem się, że jedyna rzecz, która szła w miarę zgodnie z planem, jest absolutnie bezużyteczna. I Unreal Engine, który słynie z systemu Nanite, po prostu oszukał mnie na swoją optymalizację, której Unity niestety nie posiada. I Unity niczego nie wybacza. Abstrahując od tego, że nie miałem już lepszego pomysłu, jak płynąć z falą Unity i próbować poprawić modele do stanu używalności, bo mimo wszystko mieli rację, to zgrzyt z tyłu mojej głowy został
wisiał mimo wszystko na długo. At this point gra była jednocześnie robiona trzeci raz od zera i remakeowana. Cudownie! Ratowaliśmy modele jak mogliśmy, stosując się do rad i próbując coś ogarnąć czym prędzej, tym lepiej. Pod koniec września wpadłem na pomysł, że moglibyśmy w lekko okrojonej wersji wydać prolog WD na Steam Next Fest 2024. Tak realnie w miesiąc postawiliśmy build, który wleciał na Steam Next Fest 14 października i mogliście w niego zagrać przez tak naprawdę blisko rok. Gra była brzydka, okrojona i wciąż źle zoptymalizowana, gdzie nawet mój komputer z RTX 3060 krztusił się w wielu miejscach. Ale był to jakiś start, punkt zaczepienia, jakiekolwiek osiągnięcie. Celowałem wtedy, że pełne wydanie prologu wyjdzie do końca 2024 roku. W końcu demo miało większość mechanik, trzeba było doszlifować szczegóły, dodać więcej modeli, zakończenie, minigrę i można byłoby wydać gotowy produkt. Ale yet another time nie spodziewałem się tego, co nastąpi. WD przechodziło spory rekonesans, coraz więcej modeli było poprawianych, by od wydania demo postarać się doprowadzić do produktu wartego polecenia. Oczywiście nie mogło obejść się bez obsów, które sprawiły, że wyszliśmy w rok 2025. Nie będę przeczył, byłem naprawdę zmęczony już tym projektem i szczerze zrezygnowany, czy kiedykolwiek w ogóle uda mi się wydać tą grę. Na tym etapie developmentu coraz rzadziej liczyłem na to, że doszło do jakichś postępów, że coś zostało zrobione albo nie, a czas płynął nieubłagalnie. Z plusów w międzyczasie demo zbierało wishlisty, które wciąż przypominały mi o tym, że nie chcę zawieść ludzi, którzy realnie czekają na moją grę. Ale czy warto było dalej się oszukiwać? Ni stąd, ni zowąd nagle przybył maj, a ja tym razem nie podając wymyślnych, ambitnych dat premier, jedynie ograniczając się do stwierdzenia, że wrócę z Whispering Death w 2025 roku, czekałem na rozstrzygnięcie kolejnego wielkiego problemu. Tak, zgadliście! Dosłownie stało się to, czego najbardziej się obawiałem. Mac Studio rozpadło się z przyczyn bliżej mi nieznanych, a ja tym samym 1 czerwca 2025 roku byłem zmuszony powiedzieć wam, że współpraca przepadła, a wraz z nią kolejny projekt. Świat mi się troszkę posypał. Unity, które było silnikiem mi nieznanym, programowanie C# na surowym kodzie największym koszmarem, wolę bloczki z Unreal Engine, a ostatecznie zostałem z tym sam. Było wiele etapów, kiedy chciałem faktycznie powiedzieć sobie przy tym projekcie starczy, że mam dość stresu, że starczy oszukiwania się, że ten projekt jest w stanie jeszcze powstać. Ale był czerwiec i prócz zaliczeń na studiach miałem sporo wolnego czasu i całe wakacje przed sobą. A co jeśli zrobię grę znowu sam? Bo to nie jest tak, że nie programowałem do tej pory w Unreal Engine. Ciągle tworzyłem jakieś mniejsze projekty, uczyłem się mimo Whispering Death tworzonego na Unity w tym czasie. Ach, czemu nie mogę po prostu sobie odpuścić? Absolutnie wiedziałem, że robię sobie krzywdę, ale szczerze dobrze czułem się z tym, że znowu wszystko zostaje w moich rękach i mam pełną decyzyjność co do tego, jak postępują prace nad grą. Wielokrotnie, po wiele godzin przesiadywałem na Discordzie i nawet na udostępnianiu projektowałem mechaniki. Jedne działały od razu, nad innymi głowiłem się kilka dni. Mając dostęp do starych projektów, bo nie wywaliłem ich nigdy z dysku, mogłem wzorować się na tym, co już kiedyś zaprogramowałem, plus tworzyć kolejne mechaniki. Minigra, cała mechanika sejfu, zapisywanie postępu gry, a nawet przeklęty ekwipunek w końcu zaczął działać. Byłem na naprawdę dobrej drodze do zrobienia tego projektu samemu i mimo to, że było to już 4. podejście, byłem dobrej myśli. Ale przecież Whispering Death wyszło ostatecznie na Unity, a nie na Unreal Engine. Ha! No tak, prawie zapomniałem, że ten film jest o tym, co poszło nie tak z Whispering Death. Może ta mała scenka wyjaśni trochę sytuację. I to jest to? Kropka w kropkę. Jakby wyszedł z fabryki. A jaki brzydki. No nic, najważniejsze, że działa. I tu jest mały problem. Nie działa.
Gra nie chciała się uruchomić po zbuildowaniu. Dla osób, które może nie znają tematu. Gdy gra jest stworzona na silniku takim jak Unreal czy Unity, musi zostać zbudowana do bycia faktyczną aplikacją możliwą do uruchomienia. Oczywiście zbudować grę można na wiele platform jak PC, telefony itd. No ale właśnie, WD po zbudowaniu projektu nie chciało się uruchomić. To nie tak, że miałem błąd w kodzie, nie tak nawet, że coś źle ustawiłem w projekcie, przez co gracz się nie pojawiał w świecie albo crashowała się gra przez optymalizację, po prostu się nie uruchamiała. Uderzyłem do znajomego, którego poznałem przez Mac Studio, a wiedziałem, że siedzi w Unrealu, by doradzić się, co mogło pójść tutaj nie tak. Po wielu godzinach walki z projektem okazało się, że gdzieś po drodze musiałem uszkodzić cały projekt. Literalnie jedyna rzecz, jaka stanęła mi na drodze, to nie była optymalizacja, nie były zepsute modele czy UV mapy, jakaś mechanika, której nie potrafiłem zaprogramować, tylko dosłownie jedyna rzecz, jaka stała mi na drodze przed wydaniem, czyli zbudowanie aplikacji, żeby dało się w nią zagrać. Który to już raz? Ach, no tak. Czwarte podejście, czwarty projekt wyrzucony do śmieci. I chcecie mi powiedzieć, że jeszcze mi się chce w ogóle pracować nad tym projektem? To w końcu jak doszło do wydania? Czemu nadal robiłeś grę? Czy było warto? BTX należał do Mac Studio przed rozpadem i po nim założył własne studio indie, chcąc dalej tworzyć gry. Mieliśmy ze sobą szczątkowy kontakt na tamten moment, ale los doprowadził do tego, że wyżaliłem mu się w temacie Whispering Death. Nie żeby kogokolwiek interesował los mojej gry, po prostu wiedziałem, że mam dość. Po tylu miesiącach prac, walki z różnymi projektami, współpracy z różnymi ludźmi i tylu wyrzuconych projektach byłem pogodzony z porażką. Dosłownie zbierałem tylko myśli, jak pożegnam projekt, czy zrobię film, czy tylko surowy post. Ale BTX poczuł się zobowiązany w stosunku do mnie. Było mu żal, że los mojej gry potoczył się tak, a nie inaczej i delikatnie zasugerował, że jeżeli jestem w stanie mu jeszcze zaufać, to on może pomóc mi doprowadzić grę do skutku. Nie byłem pewny, czy to jest dobry pomysł. W końcu znowu wracaliśmy na Unity, którego nie znałem, ale zgodziłem się pod jednym warunkiem. Gra ma powstać w 2 miesiące. Prace ruszyły, a BTX faktycznie wkładał mnóstwo wysiłku w projekt. Cotygodniowe buildy testowe do wglądu pomagały mi w tłumaczeniu zmian i wyłapywaniu błędów do poprawy. Osobiście uważam, że pracowało nam się naprawdę dobrze. Początkowo nie ukrywałem sceptycyzmu, bo 5. podejście do projektu było dla mnie po prostu ciężkie. Nie liczyłem wtedy już na nic. I nie zrozumcie mnie źle. Po ostatnich 18 minutach tego filmu jesteście chyba sami w stanie stwierdzić, że wszystko co mogło zawiodło i byłem już naprawdę bardzo wykończony tym projektem. Ale muszę faktycznie przyznać jedno. Fajnie pracowało się z BTX-em. Praca była wymieszana z wygłupami, co poprawiało mi humor. Żartowaliśmy w kółko z różnych rzeczy, błędów w grze i tak dalej, dzięki czemu moja presja była troszkę leczona. I tak, były niekiedy zgrzyty między nami, jak to zawsze jest, ale wyjaśnialiśmy sobie sprawę i zawsze parliśmy dalej do przodu. BTX wywiązał się z obietnicy i w zaledwie 2 miesiące zrobił w pełni działającą grę, która była jak nieoszlifowany diament. Co prawda nie gotowy do wydania, ale godny wyszlifowania. Po wielu latach prac i kilku wyrzuconych projektach w końcu poczułem, że moja gra ma realną szansę na wyjście i dlatego 7 listopada 2025 roku wyszedł release trailer Whispering Death. Po dokładnie 13 miesiącach od poprzedniego traileru związanego z demem. Whispering Death po prawie 3 latach developmentu w końcu pojawiło się na Steam w pełnym wydaniu prologu 28 listopada 2025 roku. I co było chyba najważniejsze dla mnie, zebrało naprawdę mnóstwo pozytywnych recenzji. I to był ten moment, kiedy w końcu cały stres, praca, czas poświęcony na ten projekt faktycznie okazał się być tego wart. Każda kolejna pozytywna recenzja udowadniała mi, że dobrze, że jednak dokończyłem ten projekt i wymęczyłem się do ostatniej chwili. Więc już dziś z czystym sercem zapowiadam, że gra będzie miała kontynuację w przyszłych chapterach. I znowuż dołożę naprawdę wszelkich starań, by doprowadzić
kolejne chaptery do wydania, ale przede wszystkim do tego, żeby były warte polecenia. Najważniejszym problemem tak naprawdę Whispering Death prologu, gdybym miał spojrzeć teraz w przeszłość, było to, że zawsze stawiałem na piedestale to, by dać wam naprawdę dobry produkt, żeby gra nie była zepsuta, wyglądała jak najlepiej, by działała jak najlepiej i by jak najlepiej oddawała to, co staram się opowiedzieć. Więc myślę, że tak z perspektywy czasu naprawdę warto było, bo gdybym wydał produkt godny Garden of Banban, możliwe, że gra dostałaby negatywnych recenzji znacznie więcej niż pozytywnych i tylko i wyłącznie zmarnowałbym potencjał tej gry. Dodatkowo zapowiadam, że prolog będzie miał niedługo dość spory update, który poprawi wiele błędów, ogarnie kilka rzeczy, wprowadzi kilka nowych języków, ale też przede wszystkim wprowadzi ARG, które zapowie wam to, co będzie was czekać w chapterze pierwszym Whispering Death. Więc myślę, że naprawdę warto czekać. Z całego serca dziękuję wszystkim za wsparcie tego projektu. Naprawdę dziękuję wam, że czekaliście na ten projekt, że zagraliście w moją grę. Jeżeli jeszcze nie, to zagrajcie w nią, ocencie, wystawcie recenzję. To naprawdę bardzo pomoże tej produkcji, żeby mogła zdobyć jeszcze większy zasięg, by jeszcze więcej osób dowiedziało się o niej. Pamiętajcie zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem, subika, jeżeli jesteście nowi, gwiazdeczkę na urządzeniach mobilnych. To naprawdę bardzo pomaga. No i ja się z wami żegnam. Dziękuję wszystkim za obecność. Dziękuję, że obejrzeliście ten film aż do końca. Trzymajcie się, no i cześć! Do zobaczenia może w następnym odcinku Pseudo Devlog. Kurwa, ten zakolak, znaczy to nie jest zakole w ogóle, wkurwia mnie.